Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie z dość nietypowego miejsca. Znajdujemy się aktualnie w podziemiach dworca głównego we Frankfurcie, skąd odjeżdżają pociągi linii S-Bahn. Dziś pojedziemy właśnie takim pociągiem relacji Frankfurt-Wiesbaden i poprowadzimy nowiutki pojazd, jakim jest Baureihe 430. Wsiadaj na pokład i podziwiaj widoki za oknem, a ja poprowadzę ten pociąg. Zanim jednak wsiądziemy na pokład i zaczniemy przygotowywać nasz pojazd do jazdy, zauważcie proszę, jakie tutaj są wmontowane, jakie są tu zaprogramowane odbicia w tych kamieniach. Widać, że ta podłoga naprawdę jest zrobiona z marmuru. Także dodatek naprawdę dobrze się zapowiada. Po drodze wam jeszcze pokażę kilka fajnych efektów świetlnych, jakie tutaj zostały wbudowane. O, dworzec główny, podziemia, S-Bahn, no to widać, że nie jest tutaj zbyt czysto. Ale szczerze wam powiem, że tak wyglądają niemieckie podziemia na dworcach głównych, także nie dziwi mnie, że akurat tak detalicznie to tutaj odwzorowali, ale przyznam, że te odbicia świateł są tutaj naprawdę bardzo fajne. Dobra, wsiądźmy na pokład i przygotujmy naszą jednostkę do jazdy, wkładamy kluczyk na swoją pozycję i ustawiamy na jazdę do przodu. Do tego, a wiecie co, wstanę tutaj za daleko, tak trochę wysięgać ręką do tych przełączników. Do tego włączamy sobie PZB. Tutaj jest jeszcze włącznik do SIFy, ale czuwaka aktywnego nie będę włączał, bo dzisiaj chcę się naprawdę podelektować całym przejazdem. Otwieramy drzwi z prawej strony i jeszcze chciałbym włączyć światła z przodu na mocne. Jak to wygląda? W podziemiach sterowanie kamerą nie jest zbyt dobre, ale wygląda na to, że dobrze skonfigurowaliśmy nasz pojazd, dobrze wybraliśmy przełącznik. Nawet, szczerze mówiąc, to światła od naszej jednostki odbijają się tutaj w tych kamieniach, w tej marmurowej podsadce. Bardzo mnie to zaskoczyło, jak testowałem tutaj ten dodatek, także jestem pod wrażeniem. Blokujemy drzwi. To były nasze? To były nasze, ok. Kierunek mamy. Hamulca zespolonego w tej jednostce nie ma. To co? Jedziemy pomału do przodu. Delikatnie, pomalutku. Zaraz opuścimy tutaj nasze podziemia i wyjedziemy na powierzchnię, gdzie będziemy mogli się delektować widokami. Maksymalna prędkość w tym momencie 45 km na godzinę. Jesteśmy w restrykcyjnym monitoringu, chociaż przyznam, że tutaj dość słabo widać, co tutaj pisze na tym wyświetlaczu. Ja wiem, co tam pisze. Tam pisze V-Überwachung bis 45 km/h, czyli maksymalna prędkość 45 km na godzinę ze względu na to, że mamy restrykcyjny monitoring, ale szczerze mówiąc mógłbym się z niego uwolnić ze względu na to, że mamy podany wyjazd z prędkością 80 km na godzinę. Jeżeli mamy podany wyjazd z prędkością większą niż 40 km na godzinę, wolno nam się uwolnić z restrykcyjnego monitoringu. Jeżeli zwolnimy się z restrykcyjnego monitoringu, wjeżdżając w prędkość, w ograniczenie prędkości
mniejsze niż 40 bądź 40 równe możemy dostać nagłe hamowanie, także zawsze czekajcie, aż restrykcyjny monitoring się uspokoi i będziecie wtedy na pewno na tej bezpiecznej stronie, żeby nie dostać nagłego hamowania. Dworzec główny we Frankfurcie zostawiamy za nami. Piękny widok, drapacze chmur. Frankfurt, jeden z najbardziej nowoczesnych miast w Niemczech. Z jednym z największych dworców głównych. My tutaj skręcamy w prawo. Troszeczkę tu podhamuję, żebym nie miał tutaj, o właśnie, żółtego przekroczenia prędkości. I pomalutku jedziemy w stronę Wiesbaden. Za niespełna około 1,5 kilometra mamy pierwszy postój. Będzie to dworzec Frankfurt-Niederrad. W razie czego, jeżeli będziecie widzieć, że ta mapka mi trochę przycina na komputerze, nie martwcie się tym. Szczerze mówiąc, na tym komputerze w ten dodatek gram pierwszy raz i mapa jeszcze nie jest, że tak powiem, rozpakowana. Zauważyłem właśnie w Train Sim World 5, że jeżeli jedzie się pierwszy raz mapę, obojętnie czy dopiero co zainstalowaliśmy grę, czy dopiero co kupiliśmy jakiś dodatek, on się zainstalował i chcemy odpalić pierwszy raz dodatek, on się musi po drodze, że tak powiem, rozpakować. Mamy te mikrolagi, mamy te takie charakterystyczne przycięcia, bynajmniej u mnie to zauważyłem i jak już chociaż jeden raz przejadę kompletnie całą linię kolejową, to potem tych mikroprzycięć nie mam. Także prawdopodobnie pierwsza połowa tutaj linii kolejowej będzie ok, druga może troszeczkę ciąć, ale jak już wspomniałem, nie jest to spowodowane tym, że komputer mi nie wyrabia, tylko że po prostu nie testowałem tej linii kolejowej na komputerze, na którym aktualnie nagrywam. Testowałem tą linię kolejową na słabszym sprzęcie, na troszeczkę gorszym komputerze i patrzałem, jak on się tam zachowuje. I szczerze wam powiem, dawał dość dobrze radę, choć przyznam, że linia kolejowa Frankfurt S-Bahn jest jedną z wymagających linii kolejowych, jeżeli chodzi o sprzęt. Widzę ostatnio tą tendencję, o źle stanąłem, trochę za daleko, pierwsze drzwi, pierwszymi drzwiami nie zmieściłem się w peronie, no ale trudno, nikt z nich i tak nie wysiadał, także jest ok. Widzę tendencję w Train Sim World, że każda kolejna linia kolejowa, jaka wychodzi do tej gry, potrzebuje coraz więcej zasobów komputera, także podejrzewam, że w pewnym momencie dojdziemy do tego etapu, gdzie dodatki do gry Train Sim World będą miały bardzo duże wymagania systemowe i osoby ze słabszymi komputerami mogą sobie nie poradzić z tymi dodatkami do tej gry. Ten silnik, on jest wprawdzie dość leciwy, że tak powiem, bo stary to może nie, ale tak leciwy. Unreal Engine 4 ma już kilka swoich lat, ale widzę, że trzyma się na dość wysokim poziomie. To muszę naprawdę przyznać. Ale jakby nie patrzeć, wysoki poziom grafiki wymaga wysokiego poziomu komputera. Już nie ma tych czasów, gdzie na takim zwykłym, najzwyklejszym komputerze, który ma takie podstawowe podzespoły, można było we wszystkie gry grać. Zapowiedź, ograniczenie do 80, potwierdzamy w PZB, nic się nie stało, a bo my tu mamy przystanek, no to dobrze, że było ograniczenie prędkości, bo mogłoby się zdarzyć, żebym przestrzelił. Trochę się zagadałem, jak zwykle zresztą, także także to nie byłby pierwszy raz, gdzie przestrzelam gdzie strzelam przez stację poza perony.
Na szczęście jednostka ma bardzo dobre hamowanie w grze, ma bardzo dobre hamulce i jesteśmy w stanie z bardzo dużej prędkości wyhamować do zera w bardzo krótkim czasie. Już to też testowałem na swoim próbnym przejeździe, także jest naprawdę nieźle. Dobra, hamujemy. O, otwieramy drzwi. Z prawej strony jesteśmy na dworcu Frankfurt Stadion. Zapewne jest gdzieś tutaj stadion piłkarski w okolicach, dlatego właśnie ta stacja tak się nazywa. Bardzo ładne oświetlenie, bardzo mi się podoba. Odbicia na jednostce również są naprawdę bardzo fajne. Przyznam, że ta gra naprawdę graficznie jest na coraz lepszym poziomie. Zamykamy drzwi, słychać za nami charakterystyczny dźwięk zamykania i blokowania drzwi, który jest naprawdę w bardzo wielu jednostkach trakcyjnych, w Niemczech szczególnie, w Polsce nie wiem, czy macie tam jakieś charakterystyczne dźwięki zamykania drzwi. W Niemczech naprawdę prawie że każda jednostka trakcyjna ma jakiś charakterystyczny dźwięk, który mówi o tym, żeby trzymać się z daleka i nie wsiadać, ponieważ drzwi się zamykają i zaraz będą zablokowane. Zauważcie po drodze, jak będziemy jechać, jestem za szybko. Jak będziemy jechać po drodze, zauważcie, że w wyświetlaczach odbijają się chmury, które wiszą praktycznie nad nami. Nie tylko w tym wyświetlaczu widać to, ale również w naszym głównym wyświetlaczu, na którym jest podana prędkość. Także to też zdziwiło mnie ostatnio, ponieważ szczerze mówiąc nie zauważyłem, żeby to się pojawiało w jakichś innych jednostkach trakcyjnych tu gdzieś lokomotywach. Także zaskoczenie numer 2. Nie dość, że odbijają się chmury w tych wyświetlaczach, to odbijają się jeszcze oświetlenia dworców. Niedługo tutaj będziemy wjeżdżać do dworca Frankfurt Flughafen, czyli po prostu dworzec przy lotnisku we Frankfurcie. I chyba przegapiłem ograniczenie prędkości do 80, dlatego tak się troszeczkę zaciąłem. I zobaczycie, że jak będziemy wjeżdżać w okolice właśnie dworca w podziemnego, to będzie właśnie w tych wyświetlaczach widać, jak się oświetlenie dworca w nich odbija. Możemy jechać 120 km na godzinę, do tej prędkości się rozpędzimy. Do dworca Frankfurt Flughafen jest jeszcze kawałeczek, także możemy podziwiać naszą dzisiejszą jednostkę z zewnątrz. Jednostka Baureihe 430 jest jedną z nowocześniejszych jednostek, jakie można spotkać w Niemczech, ale nie jeżdżą po całych Niemczech. Jest to jednostka, która została wyprodukowana w 2 wersjach. Czekajcie, bo mam zapowiedź ograniczenia prędkości do 110. Tego potwierdzać nie musimy. PZB potwierdzamy tylko i wyłącznie prędkości mniejsze niż 100 km na godzinę. Przypatrzcie tutaj na te wyświetlacze, jak się fajnie oświetlenie w nich odbija. Jednostka została wyprodukowana w 2 wersjach i te 2 wersje jeżdżą w południowych Niemczech, w południowo-zachodnich Niemczech. Tą jednostkę można spotkać, jedną wersję w okolicach Frankfurtu, drugą wersję można spotkać w okolicy Stuttgartu. W tych 2 miastach właśnie jeżdżą te jednostki, w tych 2 miastach można te jednostki spotkać. Także
Fajnie dla nich, że mają takie fajne jednostki, ale szczerze mówiąc chętnie bym się przejechał takim właśnie zespołem trakcyjnym. Ze względu na to, że jest naprawdę bardzo nowocześnie zrobiony. Już wygląd zewnętrzny tej jednostki trakcyjnej mówi nam, że jest to nowoczesna jednostka. LEDowe światła z przodu, które dają bardzo intensywne białe światło. Który mi tutaj w kamerę wlazł? Intensywne białe światło, tutaj LEDowe światła boczne. W tym momencie jesteśmy w podziemiach, dlatego włączyłem jeszcze te światła długie, które po prostu jeszcze więcej światła dają, żebyśmy po prostu widzieli, co się przed nami dzieje. I muszę przyznać, że bardzo mi się podoba. Lubię takie nowoczesne jednostki. Ogólnie jestem fanem nie tych zabytkowych pociągów, jakie kiedykolwiek jeździły nie tylko w Niemczech, ale również w Polsce. Ja jestem fanem naprawdę takich bardzo nowoczesnych technologii, takich naprawdę nowoczesnych pociągów, które zostały niedawno wyprodukowane. Z tego właśnie powodu na przykład lubię Vectrona, z tego powodu lubię właśnie na przykład w tym momencie Baureihe 430 mi się bardzo spodobała. W Simrailu lubię jeździć Dragonem, jest naprawdę jedną z nowocześniejszych lokomotyw, jedną z lokomotyw, które naprawdę dają radę, która... Gdyby Dragon miał multi-system, to na pewno dałby sobie radę również w całej Europie, moim zdaniem, także... kurde, przycisnąłem tutaj moim notesem strzałkę w lewo i przez okno wystawiłem głowę, no ale dobra. Także Baureihe 430 została wyprodukowana w dwóch wersjach. Jedna wersja jeździ w okolicach Frankfurtu, druga wersja jeździ w okolicach Stuttgartu. One w zasadzie się dużo od siebie nie różnią, one różnią się w zasadzie tylko i wyłącznie ilością miejsc. Nie tylko siedzących, ale również stojących, ale to do tego dojdziemy później, jak tutaj zacznę wam opowiadać właśnie o technicznych nowinkach, jak ta lokomotywa jest właśnie... Nie lokomotywa, sorry. Jednostka trakcyjna, bo zaraz po głowie dostanę, że to nie jest lokomotywa, to jest jednostka trakcyjna, no i w sumie racja. 120 na godzinę, możemy się tutaj troszeczkę szybciej rozpędzić, troszeczkę mocniej rozpędzić. Następna stacja Kelsterbach, albo jakby to Niemcy powiedzieli Kelsterbach. Peron trzeci za około 1,5 kilometra. Ja już mówiłem, że dodatek Kaiserslautern, ten dodatek Kaiserslautern był już rajem jednostek trakcyjnych, można było się tam naprawdę jednostkami trakcyjnymi wyszaleć, ale w tym momencie mamy linię kolejową, która jest zbudowana prawie że tylko i wyłącznie do jednostek trakcyjnych, do linii kolejowych S-Bahn. S-Bahn to jest rodzaj kolei, jest to skrót od tak zwanego Stadtbahn, czyli kolej miejska. I właśnie, oj, tu będziemy mocniej troszeczkę hamować i właśnie tutaj, o. Dobra, próba hamulców. Zobaczymy, czy się zatrzymamy przed semaforem. Na 600 metrów przed peronem ze 100 wyhamować, to już jest dość mocno, ale powiem, że dobrze to wygląda. Jak się zatrzymam przed peronem, prawie że punkt lądowanie 10 metrów. Uff, dobra. Nie, jednostka ma naprawdę bardzo dobre hamulce. Także Stadtbahn, linia kolejowa zrobiona praktycznie tylko i wyłącznie do tego, żeby pojeździć tutaj pociągami miejskimi. Oczywiście jest tutaj jeszcze możliwość
prowadzenia pociągów towarowych, ale pociągi towarowe mają bardzo krótkie rozkłady jazdy. Pociągami towarowymi można jeździć tutaj mniej więcej 20-25 minut. Czasami zdarzy się troszeczkę jakiś dłuższy przejazd, ale to jest tylko i wyłącznie spowodowane tym, że najczęściej stoimy pod semaforami i przepuszczamy pociągi pasażerskie. Także jeżeli lubicie jednostki trakcyjne, jeżeli lubicie właśnie kolej miejską, polecam wam ten dodatek. Dodatek ma 2 rozkłady jazdy, jeden rozkład jazdy normalny z bardzo dużą ilością pociągów KI. Jak widać, co chwilę cokolwiek tutaj mijamy. Najczęściej właśnie jednostki Bouraye 430, ale również dodatek ten posiada rozkład jazdy okrojony. Jest to rozkład jazdy, w którym nie ma tylu pociągów KI. Jest to rozkład jazdy zasadniczo przeznaczony dla posiadaczy troszeczkę słabszych komputerów, właśnie po to, żeby po prostu wydajność grafiki, wydajność całego systemu nie było tak obciążone jeszcze pociągami KI. Także mamy tutaj 2 rozkłady jazdy, jeden dla silnych komputerów z dużą ilością KI, drugi rozkład jazdy dla słabszych komputerów, dla posiadaczy słabszego sprzętu. Czyli zasadniczo oni już od samego początku wiedzieli, że może być tutaj ciężko z wydajnością sprzętu, dlatego od razu zrobili naprawdę 2 rozkłady jazdy. Zauważcie, jak się zrobiło głośno w kabinie przy dużych prędkościach. Bardzo fajnie jest to zrobione. Przyznam, że postarali się tutaj dźwiękowo przy produkcji tego dodatku i przy produkcji tej jednostki trakcyjnej. Naprawdę rzadko kiedy się zdarza, żeby się tak głośno robiło podczas dużych prędkości. Ale jak widać, tak już bywa. W tym miejscu włączyłby się nam system LZB z taką małą różnicą, że właśnie jednostka 430 nie ma tego systemu. 430 nie prowadzi się pod wpływem linii LZB. Zasadniczo ja tutaj mogę jechać prawie że 160 km na godzinę, ale pisze tu gdzieś na górze? Nie pisze. Jednostka ta wcale 160 km nie może jeździć, ponieważ maksymalna prędkość tej jednostki trakcyjnej to 140 km na godzinę. O, właśnie, 43 km przejechałem. Super sprawa. A już tutaj wyzeruję przepustnicę. Mam nadzieję, że wytracę trochę prędkość. Nie, to nie będzie dobre. Ja tutaj zacznę lepiej hamować. Kilometr do stacji. Stacja Raunheim. Przed nami, za kilometr. Żeby znowu nie było, że 600 metrów przed dworcem ze 100 będę musiał wyhamowywać. O. Chwila koncentracji. A, dobrze to wygląda. Jeżeli mniej więcej tak z prędkością 60 km na godzinę wjeżdżamy w perony, to na pewno możecie być pewni, że raczej dobrze wyhamujecie. Ale mamy 2 minuty spóźnienia, ok. Może to jeszcze nadrobimy? Może nie. 2 minuty uważam nie jest jeszcze takim dużym problemem. Koleje miejskie Deutsche Bahn i tak nie słyną z tego, że są zbyt punktualne, także cóż ja mogę powiedzieć.
Trochę przylegowało, ale to jak już wspomniałem, jeszcze nie jechałem tutaj tą jednostką, nie jechałem tej linii kolejowej na moim komputerze do nagrywania, dlatego jeszcze tutaj są takie mikrolagi. Wysiada ktoś? Nikt nie wysiada? Nikt nie wsiada? Drzwi możemy zamknąć i jedziemy dalej. Kolejna stacja, Russelsheim. O, sorry. Zjadłem literkę. Miasto słynące z bardzo dużej fabryki Opla, do której nawet jechaliśmy w grze Train Simulator Classic. Pamiętam, że to był jeden z moich pierwszych filmików, w którym nawet udało mi się skonfigurować pogodę, że była burza z błyskawicami, co kiedyś w Train Simulator Classic było praktycznie nie do pomyślenia. Jechaliśmy w bardzo duży deszcz, burza, ulewny deszcz, silny wiatr, lokomotywa Baureiche 189 i na haku wagony z blachą. Tyle tylko, że jechaliśmy do Russelsheim od strony Koblenz. W Train Simulator Classic linia kolejowa z Koblenz prowadzi aż do Frankfurtu. W Train Sim World 5 została linia kolejowa skrócona tylko i wyłącznie do Mainz. Szkoda w sumie, ja bardzo lubię tą linię kolejową, kompletną linię kolejową. Ale cóż zrobić? O, Siemens ciśnie, spalinowy. W sumie też mógłbym nim tutaj trochę pojeździć. Dawno nie jeździłem tym Siemensem. Przydałoby się troszeczkę odkurzyć te jednostki. Jest tyle jednostek i tyle lokomotyw, co jeszcze... To znaczy, co już dawno nimi nie jeździłem. Z 146 dawno nie jeździłem. Teraz mógłbym pokazać wam na przykład jednostkę trakcyjną 423. Jest jeszcze jednostka 425, którą również mogę tutaj na tej linii kolejowej używać. Do tego poproszono mnie, żeby zrobić odcinek o wagonach sterowniczych. Do tego odcinka potrzebuję jeszcze trochę czasu, ponieważ muszę zdobyć jeszcze kilka informacji, których potrzebuję, ale zrobię taki ogólny odcinek o wagonach sterowniczych, nie wybitnie o jakimś jednym modelu, tylko ogólnie o wagonach sterowniczych, jakie pojawiły się w Niemczech, czyli praktycznie kiedy się pojawiły, jakie były wariacje, do jakich pociągów i tak dalej, także też może być bardzo ciekawy odcinek. Stacja Russelsheim słynie właśnie z tego, że semafor wyjazdowy należy jeszcze do tych kształtowych semaforów, które stoją właśnie tutaj zaraz za stacją. Jest to taki naprawdę bardzo malutki semafor kształtowy, nie należy do tych takich wysokich i zaraz będziemy musieli go minąć. Zamykamy drzwi. Jak widać, postoje nie są zbyt długie, ale nic nie szkodzi. No. Zresetuje się. No, super sprawa. Tutaj po prawej stronie już widać pierwszy budynek fabryki Opla. Nawet właśnie mamy tutaj postój. Nazywa się Russelsheim Opelwerk.
stacja specjalnie zrobiona do tego, żeby pracownicy mogli dojeżdżać pociągiem właśnie do tej fabryki. Jedna z największych fabryk samochodów w Niemczech, którą możemy tutaj właśnie po prawej stronie podziwiać. Ja muszę to białe malowanie usunąć z tej lokomotywy, bo mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy widzę 363 chyba, ładuje mi gra właśnie to takie dziwne białe malowanie. Rüsselsheim, Opelwerk. Tym razem musimy wypuścić pasażerów po lewej stronie. Dociągniemy tutaj do znaku H, czyli Haltestelle. O, znowu trochę przycięło. No, powinienem trochę częściej grać w Train Sim World na moim głównym komputerze do pracy. No, te postoje to są naprawdę takie krótkie. Już wiem, gdzie ja tutaj robię tyle tego. Gdzie ja robię tyle opóźnienia. Po prostu stoję na stacji i czekam na pasażerów. Dobra, kolejna stacja Mainz-Bischofsheim, peron 1A. Za ile? Za 3 km. A to zdążę wam trochę opowiedzieć o tej jednostce trakcyjnej. Możemy tutaj jeszcze podziwiać semafory kształtowe, które są tutaj jeszcze poustawiane właśnie przy fabryce. Chyba jedno z nielicznych miejsc w Niemczech, gdzie semafory kształtowe jeszcze istnieją. Bardzo fajna sprawa, uwielbiam te semafory kształtowe. Właśnie na linii Koblenz-Frankfurt w Train Simulator Classic te semafory kształtowe również są i już tam je nawet podziwiałem, jak one tutaj fajnie wyglądają. Jednostka Baureihe 430 była budowana przez firmę Bombardier, dzisiaj Alstom. Alstom został nabywcą Bombardiera, przejął tą firmę i właśnie Bombardier Alstom była firmą, która budowała właśnie 430. Tam była tarcza ostrzegawcza mówiąca o tym, że od następnego semafora 40 bądź 60 km na godzinę. Ja wychodzę zawsze z założenia, że pomarańczowe i zielone światło bez jakiejkolwiek dodatkowej cyfry to 40 km na godzinę. Normalnie można byłoby to wyczytać z rozkładu jazdy, który się tutaj po prawej stronie powinien wyświetlać. Niestety ebuli nie ma. Nie ma rozkładu jazdy właśnie w Train Sim World. W Train Simulator Classic można jeszcze włożyć do Train Sim World, nie wiem. W tym przypadku wolno nam jechać 60 km na godzinę, od następnego semafora również 40 bądź 60. Pamiętajcie o tym, że zieloną i pomarańczową tarczę ostrzegawczą, czyli tarczę ostrzegawczą w pozycji halt, nie halt, tylko langsam fahrt erwarten, czyli jazda ze zmniejszoną maksymalną prędkością, zawsze należy potwierdzać w PZB, inaczej jak tego nie zrobimy, dostaniemy po hamulcach. Mainz-Bischofsheim, olbrzymi dworzec, można zobaczyć ile tutaj torowisk jest. Olbrzymi dworzec towarowy, olbrzymi dworzec, na pewno tutaj są odstawiane wszelakiego rodzaju pociągi właśnie z fabryki Opla. Nie dość, że z samochodami, to również jakieś na pewno paliwo, smary, blacha, części zamienne, na 100% wszystko jest transportowane koleją tam do tej fabryki. Także musi być tutaj taki duży dworzec towarowy.
Hamujemy. A ten co, stopa łapał tam? Miał wystawioną rękę. Z tym dodatkiem zauważyłem, że pojawiło się kilka nowych postaci, kilka nowych modeli tych ludzików, co tutaj łażą po peronach. Już zauważyłem takiego starszego dziadka z laską, który stał taki pogarbiony i czekał właśnie na przyjazd pociągu. I tutaj chyba stał gościu, który miał wyciągniętą rękę. O właśnie! A selfie sobie robi. Pewnie youtuber albo, nie wiem, influencer z Instagramu. W sumie fajną miejscówkę sobie tutaj znalazł przed takim graffiti, nie? Na pewno coś tam ciekawego opowiada. Dobrze, że ja nie muszę tak z kamerą latać po mieście. Chociaż kilka pomysłów na takie realistyczne filmy mam. Ale jakbym robił takie realistyczne filmy, na przykład spędzanie jakiegoś dnia na jakimś dworcu głównym i pokazywanie, co tamtędy jeździ, co się tam zatrzymuje, co tam przejeżdża. Jeżeli robiłbym takie filmiki, to na 100% bym to robił na osobny kanał YouTube. Ze względu na to, że kanału gamingowego nie powinno się mieszać z filmami. O, mamy restrykcyjny monitoring, dobrze, że popatrzałem. Widzicie? V-Überwachung 45 km na godzinę. Ok, teraz zniknął, czyli mogę się do 60 rozpędzić. Także kilka pomysłów na takie rzeczywiste filmy mam, ale do tego chciałbym sobie jeszcze kupić specjalną kamerę, która kosztuje około 150 euro. Dużo i niedużo. A zobaczymy. Będę miał urlop, to pomyślę nad tym. Bo szczerze mówiąc, chętnie bym trochę popodróżował i pojechał na przykład na jakiś dworzec główny, opowiedział wam trochę o dworcu głównym i pokazał, co się na peronach dzieje. Myślę, że byłby dość ciekawy materiał, szczególnie, że taki materiał mógłbym zrobić międzynarodowo, wstawiając napisy prawie że we wszystkich możliwych językach. Także zobaczmy. Wracając do jednostki. Jednostkę wyprodukowano w ilości 253 sztuki. Te 253 sztuki rozdzielono właśnie na dwie serie, na serię Stuttgart i na serię Rhein-Main. No, za szybko. O, ten most tutaj, nie? Piękna sprawa, uwielbiam. Kojarzy mi się od razu z mostem w Kolonii, z tak zwanym Hohenzollernbrücke. Jest to most kolejowy, który... Ten most musiałbym wam pokazać, to jest nie do opisania. To jest most kolejowy, który jest jednocześnie mostem wjazdowym na dworzec główny w Köln i przez ten most biegnie chodnik dla pieszych. Możesz tam spędzić cały dzień i obserwować wszystkie wyjeżdżające pociągi z dworca głównego w Kolonii. To jest naprawdę niesamowita sprawa. A że do Kolonii mam około 100 km, także przyznam szczerze, że też daleko nie jest. Nawet mógłbym jechać pociągiem ze względu na to, że mam tutaj z mojego miasta połączenie bezpośrednie do Kolonii. Jednostka była budowana w latach 2011 do czasów dzisiejszych. Jest to jednostka, która naprawdę jest jednym z najnowocześniejszych jednostek trakcyjnych, które poruszają się po niemieckich torach. Zdaje mi się, że jesteśmy nawet złączeni, tak jest, jesteśmy złączeni nawet w 3 pojedyncze jednostki, ponieważ, od tego semafora 40, to 40, to do 40, hamuj. Rzuciłem okiem na lewy wyświetlacz, który mówi nam
cuk 1, cuk 2 i cuk 3, co oznacza pociąg 1, pociąg 2, pociąg 3 i właśnie po tym, tak teraz rozpoznałem, że jesteśmy złączeni w jeden długi pociąg składający się z 3 członów. Prowadzimy pociąg S9 Wiesbaden Hauptbahnhof Mainz Kassel. Okej. Dużo rozjazdów. Mamy tutaj dużo linii kolejowych S-Bahn, które prowadzą praktycznie we wszystkich możliwych kierunkach. Jak wam tutaj to znaczy jak tutaj wyciągnę kamerę, no to widzicie, jest jedna linia, jest druga linia, my tutaj jechaliśmy jeszcze tak, można jeszcze tutaj dołem jechać i tutaj jechać bokami, także jest tutaj naprawdę bardzo duża ilość dworców i jest tutaj naprawdę co robić. Jeżeli chciałbym tutaj wykorzystać wszystkie moje możliwości i przejechać większość tych przejazdów jednostkami trakcyjnymi, to miałbym tutaj roboty naprawdę na kilkadziesiąt godzin. Zapowiedź ograniczenia prędkości do 100 km na godzinę, nie wymagające potwierdzenia PZB. Zawsze potwierdzamy prędkości mniejsze niż 100 na godzinę. Długość jednostki to 68,3 metra, waga około 139 ton, prędkość maksymalna 140 km na godzinę, chociaż muszę przyznać, że w grze wyciąga 160. Trochę mnie to zdziwiło w sumie, ale skoro mogłem te 160 jechać, to uważam, że można się tą jednostką rozpędzić do 160. Oryginalnie maksymalna prędkość to 140 km na godzinę. 145 kN siły pociągowej, zapowiedź 90. 145 kN, ta jednostka nie musi ciągnąć ciężkich pociągów towarowych, dlatego jest to wystarczająca ilość siły pociągowej. W zasadzie jest to taka typowa, standardowa siła pociągowa jednostki trakcyjnej, która ma za zadanie tylko i wyłącznie rozwożenie pasażerów. Teraz dochodzimy do miejsc siedzących i sytuacja wygląda następująco. 184 miejsca siedzące znajdują się w wersji Stuttgart i 176 miejsc siedzących znajduje się w wersji Frankfurt, o tak powiem. Ta wersja Rhein-Main się nazywa, ale powiem wersja Stuttgart i wersja Frankfurt. Będzie bardziej tak łatwiej do zlokalizowania, o którą wersję mi chodzi. Miejsca stojące to 296, około 296 w obu jednostkach, tam z małymi różnicami. Z tego co kojarzę, nie mam tutaj w zasadzie napisane, ale kojarzę, że jeszcze miejsca pierwszej klasy było troszeczkę więcej w wersji Stuttgart. Troszeczkę mniej było w wersji Frankfurt, także tu się tylko w zasadzie rozchodzi o ilość miejsc, o ilość przewożonych pasażerów. Widocznie w Stuttgarcie są bogatsi ludzie którzy jeżdżą pierwszą klasą i po prostu potrzebują więcej swobodniejszego miejsca, nie? Wyposażone są obie jednostki, obie wersje wyposażone są w PZB, w system bezpieczeństwa PZB, ale wersja Stuttgart w niektórych jednostkach posiada również ETCS. Już nawet nie LZB, już na ETCS się od razu przesiadli. Dobra. Kolejna stacja Wiesbaden. To już my się tutaj prawie, że do końca doczłapaliśmy. Przejazdy tutaj tą linią kolejową są mniej więcej między 40 a 55 minut, także przyznam, że jest to idealna długość przejazdu
pociągiem pasażerskim, ze względu na to, że nie jest za krótki, bo tak 30 minut przejazd ja osobiście uważam za krótki, a znowu nie jest takim przejazdem, że jedziemy 1,5 godziny, który jest stanowczo za długi, bo tak mniej więcej godzinę przejazd jest ok. Dłuższy przejazd to tak człowiekowi już się troszeczkę nudzi podczas przejazdu. I ja jak sobie jeszcze pomyślę, że muszę sobie wybrać przejazd, który jest mniej więcej 1,5 godziny i popatrzę na zegarek, że to już jest wieczór i za 1,5 godziny to ja już na pewno będę leżał w łóżku, no to tak trochę nie bardzo mi się chce jeździć takie długie przejazdy. Wiesbaden-Ost, czyli Wiesbaden Wschodni. W Wiesbaden byłem raz odwiedzić znajomego. Niestety nie miałem okazji zwiedzić dworca głównego, bo byłem własnym samochodem. Bardzo fajna autostrada A7, która tam właśnie w kierunek Wiesbaden sobie leci. I ta autostrada ma tak dość charakterystyczne to, że obok autostrady biegnie ekspresowa linia kolejowa, po której jeżdżą pociągi ICE z prędkością między 250 a 300 km na godzinę, także już nie jeden pociąg mnie tam mijał, nie? Zapowiedź 100 na godzinę, ok. Także wracając jeszcze tutaj do gry, wracając do tego dodatku, jeżeli dodatek wam się podoba, jeżeli lubicie jednostki trakcyjne, tutaj można naprawdę większość, jak nie wszystkie jednostki trakcyjne obsługiwać po tej linii kolejowej. Jeżeli lubicie jednostki trakcyjne, jeżeli lubicie właśnie takie przejazdy pasażerskie, gdzie musicie się naprawdę często zatrzymywać, jest to idealny dodatek do tej gry dla was, dla ciebie. Ja tak za przejazdami pasażerskimi to tak nie jestem, chociaż muszę przyznać, że dodatek właśnie tutaj S-Bahn Frankfurt dość dobrze mi się podoba, dość mocno mi się podoba. Ze względu na to, że graficznie jest bardzo ładnie zrobiony, jest bardzo detalistycznie odwzorowany. Do tego dodali Baureihe 430, która jest naprawdę nowiutkim pojazdem, nie tylko w grze, ale również w rzeczywistości, co też mi się bardzo podoba. I przejazdy nie są za długie ani za krótkie, także kilka takich naprawdę solidnych punktów na plus ten dodatek naprawdę zasługuje. Jednostka 430 naprawdę dość lekko się prowadzi, ma dobre przyspieszenie i naprawdę bardzo dobre hamulce. Jest bardzo łatwo zbudowana, dzięki czemu nawet początkujący gracz sobie z tą jednostką poradzi. Otwieranie drzwi, przepustnica razem z hamulcem, do przodu jest przepustnica, do tyłu jest hamulec, obsługa PZB, pantograf, wyłącznik szybki, tutaj jest oświetlenie, piasecznica i tak dalej, także jednostka trakcyjna jest naprawdę bardzo ładnie, bardzo łatwo zrobiona. O, 143 przelotem. I wagon sterowniczy. Jak już wspomniałem, filmik o wagonach, ogólnie o wagonach sterowniczych przygotowuję. Potrzebuję jeszcze troszeczkę czasu, żeby pozbierać kilka informacji. Taką ciekawostkę wam powiem, że najlepszym wagonem sterowniczym, jaki przykuł moją uwagę, był wagon sterowniczy produkowany w Görlitz do wagonów piętrowych. U nas w Polsce były to wagony
BHP albo BIPA. Chyba te dwie nazwy będą w Polsce rozpoznawane. Starego typu wagony piętrowe. I do tych wagonów piętrowych był w Niemczech produkowany wagon sterowniczy. Wygląda naprawdę komicznie, śmiesznie, ale na swoje czasy się sprawdzał. Kolejna stacja Wiesbaden, dworzec główny. Podejrzewam, że tutaj już jest nasz ostatni punkt. Tak jest, na Wiesbaden tor drugi mamy się zatrzymać. Podjąć pasażerów. Kilka razy przekroczyłem prędkość, ale to dlatego, że jestem bardziej skupiony na tym, żeby tutaj z wami rozmawiać, żeby wam opowiadać o dodatku, o jednostce. Widzę tarczę ostrzegawczą, która świeci się na zielono i pomarańczowo. Co robimy? Oczywiście, potwierdzamy w PZB, oznacza to... Ta tarcza oznacza od następnego semafora 40 km na godzinę. 40 bądź 60, ale jak już wspomniałem, jeżeli pod tarczą ostrzegawczą nie ma żadnych cyfr, można wyjść z założenia od razu, że tarcza ta pokazuje 40 od następnego semafora. Bardzo fajna jednostka. Byłoby fajnie, żeby można było tą jednostką jeszcze po innych liniach kolejowych jeździć, ale jak już wspomniałem, nie dziwcie się, że może być tak, że tą jednostką nie pojeździmy na innych liniach kolejowych, chyba że zrobimy własny scenariusz, ze względu na to, że ta jednostka jeździ tylko w okolicach Frankfurtu i tylko w okolicach Stuttgartu. W żadnej innym województwie Niemiec, czy tam Bundesländzie nie ma tej jednostki. Od tego miejsca wolno nam jechać 50 km na godzinę. Piątka nad semaforem, biała piątka. Pamiętajcie, biała cyfra oznacza, że od tego miejsca jest ograniczenie prędkości. Pomarańczowa albo taka żółtawa cyfra oznacza zapowiedź. I pomarańczowa czy tam żółtawa cyfra jest pod semaforem. Pod semaforem, pod tarczą ostrzegawczą lub pod semaforem wieloodcinkowym. Nad semaforem biała cyfra oznacza, że zawsze od tego miejsca ta prędkość obowiązuje. Dworzec główny w Wiesbaden. Przyznam, że nie byłem na tym dworcu głównym, ale na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę bardzo ładnie i naprawdę podoba mi się wykonanie tego tutaj dworca. No Wiesbaden jest trochę daleko, nie mam tam nawet jak dojechać. Także Wiesbaden wam nie pokażę, ja tak prawdopodobnie obstukam tutaj w przyszłości bardziej dworce główne w moich okolicach, w Zagłębiu Rury, także... Dworzec czołowy! Tego nie wiedziałem. W Niemczech jest naprawdę dość sporo właśnie dworców czołowych, gdzie wjeżdża się z jednej strony i wyjeżdża z jednej, także... I tutaj właśnie pokazuje zapotrzebowanie na wagony sterownicze, ponieważ wjeżdżając z jedną lokomotywą na taki dworzec czołowy, to co, wstecznym by wyjeżdżali? Potrzebują wagonu sterowniczego, żeby po prostu wyjechać z drugiej strony. Halte Tafel, czyli to takie białe, czarne H na białym tle, mówi, że tutaj się mamy zatrzymać. Otwieramy drzwi po lewej stronie, a ja się z wami będę pomału żegnał. Dojechaliśmy do naszego dworca głównego. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał i mam nadzieję, że mogłem wam trochę opowiedzieć o tej jednostce. Zdobyliśmy 8746 dodatkowych punktów za system bezpieczeństwa. Niestety nie dostałem, ale nic nie szkodzi.
Przekroczenie prędkości minus 245 punktów. Widać, że trochę tych przekroczeń miałem, no ale to dlatego, że z wami się tutaj rozgadałem. Tym samym dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli wam się filmik spodobał, jeżeli lubisz Train Sim World, lubisz symulatory kolejowe, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić pozostałych interesujących filmików właśnie z tej serii i zostaw lajka dla zasięgów. Oczywiście sekcja komentarzy stoi również do twojej dyspozycji. Ja ci życzę miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!